Proboszcz zapytał, dlaczego zamordowano ponad 700 osób. SS mu odpowiedział, że to było bardzo potrzebne, dlatego że ci ludzie rzucili się na konwojentów i musieli ich zabić. Naraz zabito 150. To byli ci najbardziej agresywni, a potem resztę, która chciała się do nich przyłączyć. To było obłędem. Proboszcz doskonale zdawał sobie sprawę, że SS-man łże w żywe oczy. Witam Was serdecznie w kolejnej opowieści z przeszłości. Tym razem końcówka wojny. Końcówka II wojny światowej, kwiecień i maj 1945 rok. Różne epizody, różne historie ludzkie ludzi, którzy byli prawdziwi. Byli ludźmi z krwi i kości. Ludzie, którzy okazali się bohaterami. Ludzie, którzy okazali się świniami. Ludzie, którzy na progu wolności nagle stracili życie, bo dorwała ich kula jakiegoś hitlerowskiego, niemieckiego siepacza, który do końca wierzył w swojego wodza. A on za chwilę zniknął i cała III Rzesza rozsypała się w drobny pył. Dziś opowieść o końcówce II wojny światowej i świadectwie różnych ludzi. Niesamowitym świadectwie, pewnym szczęściu, a także i niesprawiedliwości. Bo jeżeli ktoś wytrzymał 5 lat niemieckich kacetów, a 7 maja 1945 roku na 2 godziny przed wejściem Rosjan czy Amerykanów został zabity, to jest to potężna niesprawiedliwość, koszmarna niesprawiedliwość, coś nie do opisania. I dziś właśnie o tym będę opowiadał w naszym odcinku. O małych miasteczkach na zachodzie Niemiec i tych właśnie epizodach, które się tam wydarzyły. A anturażem do tej opowieści będzie Radków. Miasteczko na Dolnym Śląsku, które doskonale odpowiada małym miasteczkom koło Passau, koło Hamburga, koło Bremen. Dokładnie tak. Bo przecież do 1945 roku, do maja 1945 roku, to był jeden kraj. I wszystko wyglądało tak samo tutaj, jak i przecież tam. I mieszkali tutaj tacy sami Niemcy, jak i ci, którzy mieszkali na zachodzie Niemiec. Wierzyli w Hitlera? Ale byli też tacy, którzy pokazali twarz. Choć byli nieliczni, ale dlatego właśnie, że byli nieliczni, należy o nich mówić. Zapraszam do opowieści z przeszłości, która zostawiła masę śladów właśnie w relacjach ludzkich. Dziękujemy, że nas wspieracie. Bez tego nie byłoby szans na żadną opowieść z przeszłości. Ten, kto wspiera kanał, zgarnie bonusy. Na przykład podcasty dodatkowe treści. Oczywiście priorytetowe odpowiedzi na komentarze. Udział w jednej z największych imprez kanału Historystory, jakim są urodziny kanału. I oczywiście bonusy w sklepie Historystory Shop w zajeździe Hubert, a także wiele jeszcze innych niespodzianek. A na przykład ci, którzy stawiają nam kawę, mogą liczyć na niewielką, małą niespodzianeczkę od całej ekipy kanału History w postaci wlepy, magnesu, pocztówki z autografami, czy jeszcze innych drobiazgów, które wzbogacają waszą kolekcję History Story. Wspierajcie nas, link do wsparcia znajdziecie zawsze w opisie pod filmem. Niezwykłym świadectwem z kwietnia 1945 roku, z 6 na 7 kwietnia, jest świadectwo proboszcza niemieckiego z małego miasteczka 15 km od Passau. Nazywał się Johann Bergmann. Z 6 na 7 kwietnia 1945 roku obudziły go potworne wrzaski, krzyki i strzały na stacji Nammering. Na drugi dzień udał się tam i usłyszał wiadomość, że zabito kilkasetek więźniów z transportu kolejowego, który jechał z Buchenwaldu. Było to 40 wagonów. Transport liczył 4800 więźniów. W Nammering, kiedy on tam przyjechał, było ich
ponad 4000. Ponad 780 więźniów zostało w jednej nocy zabitych, a ich ciała zostały rzucone na dno kamieniołomu i tam polane benzyną, ropą i spalone. Na własne oczy zobaczył trupy w wagonach, zobaczył szkielety naciągnięte ze skórą, zobaczył ludzi ze szklistymi oczami, którzy dogorywali. Zobaczył wagony, z których jak z kranu leciała ciurkiem krew. Wiedział, że tego potwornego mordu dokonali SS-mani, więc udał się do kierownictwa transportu z zapytaniem, dlaczego tak się stało i czy może udzielić posługi tym, którzy żyją, kapłańskiej posługi. Jest katolickim księdzem. To jego obowiązek. Merbach, który był dowodzącym tego kolejowego transportu, potężna wsza i gnida SS-mańska, powiedziała mu, że nie może żadnej posługi tym ludziom dać, dlatego że zabraniają tego przepisy. Nie wolno mu się zbliżać do więźniów. Proboszcz zapytał, dlaczego zamordowano ponad 700 osób. SS mu odpowiedział, że to było bardzo potrzebne, dlatego że ci ludzie rzucili się na konwojentów i musieli ich zabić. Naraz zabito 150. To byli ci najbardziej agresywni, a potem resztę, która chciała się do nich przyłączyć. To było obłędem. Proboszcz doskonale zdawał sobie sprawę, że SS-man łże w żywe oczy. Dlaczego? 150 wygłodniałych ludzi, ledwo łapiących powietrze ustami jak karpie, rzuciliby się na ponad 70 uzbrojonych, wypasionych, wyżartych SS-manów? Że to jakaś paranoja. Zrobili to z czystego sadyzmu i morderstwa i bezwzględności, jaką mieli wpojoną. Zatem proboszcz nie poddał się. Pojechał do starosty i powiedział, że tam morduje się ludzi. Za chwilę się wszystko skończy. Po co zabijamy tych ludzi? Starosta odpowiedział, że tak musi być. Takie są rozkazy. Starosta wierzył w Führera. Jak Amerykanie wchodzili, strzelił sobie w łeb. W każdym razie proboszcz dalej tą sprawę kontynuuje i wraca do transportu. Mówi, że chciałby dać żywność. SS-mani mówią, że oni nie mają. Nie ma logistyki z nimi. Jest tylko transport więźniów. Zatem proboszcz odprawia specjalnie mszę i prosi swoich parafian, aby przynieśli żywność do kościoła i pojadą na stację i dadzą. SS-mani powiedzieli, że ci więźniowie i tak muszą umrzeć, więc szkoda w ogóle czasu i energii działań księża. Dlaczego muszą umrzeć? Dlatego, że po wojnie będą się mścić i dlatego, że będą, jak tylko SS-mani odejdą, mordować niemiecką ludność. Cały czas wymyślali i ani razu nie padło z ich ust to, co zawsze padało, czyli zabijamy, bo dostaliśmy rozkaz. Nie dostali takiego rozkazu, więc mogli nie zabijać, mogli spokojnie odejść, mogli pieprznąć tą bronią, ściągnąć te mundury i wtopić się w nowy świat. I nie mieć na ostatnich dniach II wojny światowej krwi na rękach. Ale mieli krew, bo chcieli i pragnęli ją mieć. Niektórym więźniom udało się uciec z takiego transportu śmierci czy z marszu śmierci. Ale trzeba sobie doskonale zdać sprawę, że były to tereny niemieckie, gdzie zamieszkiwała ludność niemiecka, która po części, wielkiej części, olbrzymiej części wierzyła w Führera i w III Rzeszę. Nawet mimo tego, że bombardowano im miasta, tracili domy, Rosjanie gwałcili ich córki, żony i siostry, to byli tacy, co wierzyli. I teraz jak się uciekło i trafiło na takiego, to śmierć na miejscu. Pan Zdzisław Kowalczyk i Jan Ślusarczyk byli dwoma więźniami, którzy uciekli z transportu buchenwaldzkiego. Weszli do takiego miasteczka jak te na 3 dni przed wejściem Amerykanów.
ale oni nie mieli o tym pojęcia. Ale Niemcy mieszkający w tym miasteczku tak. Wisiały wszędzie białe flagi, a Burgermeister w ratuszu oczekiwał z koniakiem na wojsko amerykańskie. Oni zdarli pasiaki, mieli z mieszkania, do którego się włamali, cywilne ubranie, przyszli do tego ratusza i powiedzieli, że za chwilę będą tu Amerykanie, oni są więźniami, których Amerykanie wyzwolili i że proszą go, aby wydał im kartki żywnościowe i dokument, że są robotnikami niemieckimi, którzy idą właśnie wyzwoleni już do swojego domu. Ten burmistrz był przestraszony. Powiedzieli, że jak on tego nie zrobi, to oni tu poczekają na Amerykanów i jak tylko wejdą, to powiedzą, że jest fanatykiem hitlerowskim. Burmistrz wystraszony. Wszystko im dał. Kartki, dokument. Ruszyli drogą. Przy wyjeździe z miasta spotykają oficera Wehrmachtu z 3 żołnierzami, który ich pyta, dokąd jadą. Pokazują mu. Jesteśmy od burmistrza, mamy kartki żywnościowe, mamy specjalny dokument. Oficer Wehrmachtu, okej, niech idą. Za chwileczkę spotykają kompanię SS. Mówią to samo. SS-mani uciekają, są wystraszeni, machają ręką. Wkraczają do niewielkiej wsi, obok też niedużego niemieckiego miasteczka na zachodzie Niemiec. I tam dowiadują się, że wcześniej też tu uciekło 13 więźniów. Ale miejscowi rolnicy, bauerzy zakatowali ich widłami, kosami, sierpami. Po prostu zarżnęli ich jak kury w kurniku. A oni? Co robić? Uciekać trzeba dalej. Spotykają wieśniaka niemieckiego, który ukrywa ich w stodole. Ukrywa ich 3 dni. Wchodzą Amerykanie. Oni mówią, że ten człowiek okazał się godny. Proszą, żeby nie robić krzywdy. Amerykanie w jego zagrodzie budują sztab. Jest jedynym Niemcem, który nie został w tamtym czasie wyrzucony, pobity ze swojego domu. Za to, że okazał człowieczeństwo. Inni mordowali. Z transportu buchenwaldzkiego, tego, o którym na początku opowiadałem, odnośnie masakry na stacji Nemmerling i księdzu katolickim, który zarządził, aby przywożono ludność, żeby ludność niemiecka przyniosła jedzenie, to jedzenie SS-mani zabrali, a ludność wyrzucili. Jeszcze jedna rzecz, która ma wspólny mianownik. Otóż ten transport z Buchenwaldu, który został wymordowany w dużej części, o którym opowiadałem, ruszył dalej. Zatrzymywał się na innych stacjach, w innych miasteczkach. I tam przyszli na przykład członkowie Volkssturmu, którzy chcieli zobaczyć wrogów III Rzeszy. Na tydzień przed samobójstwem ich Führera sami, ci starcy z Volkssturmu, ci, którzy byli właśnie aptekarzami, rolnikami, ślusarzami, brukarzami, zamordowali ponad 180 więźniów. Strzelali do nich jak do kaczek. Chełpili się, że to był dobry strzał w serce. Ustrzeliłeś jednego Polaka. Brawo, Schmidt! Trafiłeś Żydowi w łeb, aż się na kawałki rozbryzgał. Był to koniec kwietnia 1945 roku. Ci zwykli ludzie też szaleli razem z SS-manami. Więc nie dajmy się nabierać, że to wszystko było takie uległe i potulne jak baranki. Nie. SS-mani i ci, którzy wierzyli, mordowali i grali karabinami do samego końca. Kazimierz Matela miał sporo szczęścia. Był starym Buchenwaldczykiem, jednym z pierwszych więźniów w tym niemieckim kacecie. W kwietniu 1945 roku, idąc ulicą właśnie tego miasteczka z kolumny więźniów, udało mu się wysmyknąć za latarnię. Dlatego, że SS-man był zainteresowany rozmową z miejscowym sekretarzem NSDAP. Ten go klepał, winszował, że dalej prowadzą bandytów, że i tak na pewno Führer użyje Wunderwaffe i wygra II wojnę. Dawał SS-manowi, komendantowi tego transportu koniak i częstował papierosami. Dał też zwitkę z kakao i z kawą. Gdyby było inaczej, ten by zauważył. Ale kakao, kawa, papierosy i koniak pod koniec 1945 roku były diamentami, jeśli chodzi o spożywkę. Więc nie zauważył.
Matela kręci się, co robić. To są setne sekundy. I nagle zauważyła to kobieta z wózkiem, której było małe niemieckie niemowlę. Kiwnęła mu głową, chodź. Szybko wszedł za nią do bramy, która tutaj jest za moimi drzwiami, do takiej właśnie bramy. I ona zaprowadziła go do swojego mieszkania. Transport pomaszerował dalej. Nikt nie liczył w tym momencie więźniów. A Kaziu Matela siedział już u Niemki w wygodnym mieszkaniu. Dała mu jeść, wykąpała i dała ubranie po mężu. Przechowywała 3 dni do wejścia Amerykanów. Notabene, ubranie idealnie pasowało po jej byłym mężu. Jej były mąż był specjalnym tłumaczem Gestapo w Paryżu. I kiedy 17 kwietnia 1945 roku weszły do miasteczka wojska amerykańskie, Kazio Matela, elegancko wyszykowany, szedł w pięknym garniturze, wypachniony do obozu przejściowego, gdzie byli jeńcy rosyjscy. Kontrast jego z jeńcami był kolosalny. Amerykanie myśleli, że to jakiś niemiecki fabrykant i chcieli go kropnąć. Dopiero kiedy pokazał, że wcześniej był więźniem, pokazał pasia, który miał pod ubraniem, bo to było ważne, Amerykanie uwierzyli, że mają do czynienia z więźniem. Dlatego, że SS-mani przebierali się w pasiak, aby być więźniami. I Kaziu godzinę później na tej samej ulicy, z której zwiał 3 dni wcześniej z transportu, rozpoznał kata z Buchenwaldu, wachmajstra, Bugerszofa, który bił pałą, tu uderzał, łamał karki, łamał potylicę. Rozpoznał go, wziął za kark, on był potulniutki, wystraszony i zaprowadził do amerykańskiego sierżanta. Ten za mur, puh! I tak skończył kat z Buchenwaldu. Kilka godzin przed ucieczką Kazia Matery ucieka Sienkiewicz, Jasiu. Jemu udaje się wysmychnąć również z kolumny, dlatego że przed kolumną przejeżdżał wóz z jakimś załadunkiem, bo Niemcy też już uciekali. I ten załadunek, w sensie ten wóz zatrzymał się na ulicy. Łamało się jakieś koło. W każdym razie SS-mani podbiegli szybko zepchnąć, bo muszą maszerować z więźniami. I wtedy udało się Jasiowi wskoczyć do piwnicy. I ten manewr widziały 3 niemieckie dziewczyny ze Związku Dziewcząt Niemieckich, czyli odpowiednik Hitlerjugend z wypranymi mózgami. Nawet okiem nie mrugnęły, że widziały więźnia, który wskakuje do piwnicy na ulicy miasteczka. Kiedy już naprawiono ten wóz z dobytkiem cywilnej ludności niemieckiej, SS-mani krzyknęli „Los, schnell”, kolumna pomaszerowała. Kaziu widział, jak te dziewczyny rozmawiały ze sobą, wskazując na SS-manów i na kolumnę. I patrzyły w piwnicę. Po głębszym zastanowieniu po prostu poszły w innym kierunku. Nie wydały go. Dlaczego? Tego nie wie nikt. Ale chyba najważniejsze jest to, że po prostu Jan Sienkiewicz przeżył wojnę, wrócił do kraju, miał potomstwo, jego syn został inżynierem, budował mosty. To chyba jest najważniejsze w tej opowieści. Jeszcze jedna ciekawa opowieść. Kazimierza Miśkiewicza, który maszeruje transportem już poza miasto. Maszerują w lesie. Idą do jakiegoś górskiego schroniska. Komendant transportu powiedział, że tam dostaną jeść. Będzie bardzo dobra zupa i ziemniaki. Pomyśleliśmy, że to jakiś obłęd. Ten człowiek albo oszalał, albo nas chce wymordować. Przecież ten siepacz, morderca, nikt nie dałby nam takiego jedzenia. SS-mani potwierdzili, że tak jest. Maszerujemy w jakiejś jakichś mglistych myślach. Człowiek już sam nie wie, w co wierzyć, a w co nie. Jeden z SS-manów, który maszeruje, poczęstował mnie papierosem i powiedział, że jest wiedeńczykiem, bibliotekarzem, brzudzi się mordowania, został wcielony pod koniec wojny. Chętnie zwiałby z nami, ale nie ma takiej możliwości. Dlatego po cichu przekazuje mi, abym powiedział innym więźniom: w życiu nie jedźcie tej zupy. Dlaczego? Czy ona tam jest? Oczywiście, że jest. I ziemniaki? Tak. No to jak mamy nie jeść? To jest wszystko zatrute. Oni nie wiedzą, jak się was pozbyć. Chcą was otruć
i uciec. Nie chcą was zabić, za dużo świadków. Wiedzą, że po wojnie mogą być ścigani. Jak was otrują, nikt nie będzie wiedział, że to oni. Dlatego to jest przygotowane. Nie jedźcie tego jedzenia. Powiedz innym. Jak powiedzieć? Co zrobić? Przecież to jest kilkasetek ludzi. Jak to przekazać? Różne narodowości. I w tym momencie nadlatują samoloty, amerykańskie samoloty i rozpoczynają polowanie na SS-manów. Grupa się rozpierzcha i nie docieramy do schroniska z ciepłą zupą i ziemniakami. Zygmunt Zonik w swojej relacji "Nie musieli zabijać do końca" opowiada niesamowitą historię. Historię, która pokazuje to, co robi kanał History Story, że nic nie jest jednoznaczne. Nic. Że po prostu albo jest łód szczęścia, albo jakaś sytuacja, która spowodowała, że ktoś miał lepszy humor, lepszy dzień, nie zabił, nie zastrzelił, nie wydał wyroku śmierci. I tak właśnie było pod koniec wojny 1945 roku. Transport więźniów z Dachau jedzie w pewnym momencie wagonami osobowymi. Zdarzało się tak. I Zygmunt Zonik rozłożył sobie taki prymitywny hamak z koca obozowego i zaczepił linką o hamulec ręczny. Kiedy się położył, zasnął kamiennym snem, bo był wykończony. I wreszcie mógł zapomnieć o głodzie chociaż na chwilę, rzucając się być może z jakich właśnie koszmarów, zerwał hamulec ręczny. I cały transport stanął dęba, zapiszczał i się zatrzymał. Obudziło go to, zdał sobie sprawę, że wydał wyrok śmierci na siebie i na kolegów z przedziału. Widział, jak niemieccy kolejarze nerwowo opukują koła. SS-mani z pianą biegają. Wpadł komendant transportu. SS-man z pianą na ustach, z odbezpieczonym rewolwerem. Kto? Stał na baczny, zameldował, że to on, że śpi niespokojnie, że zawiesił hamak z koca niestety o ten hamulec, zerwał się i to jest jego wina. Spojrzał na niego piorunującym wzrokiem. Nie zrobił nic. Odszedł na pięcie. Nie zabił, nie zastrzelił. Być może miał dobry dzień, a być może zaimponowała mu właśnie postawa Zonika, że tak szczerze i autentycznie i od razu powiedział, jaka była sytuacja. Dojechaliśmy na miejsce. Wysiadamy do innego lagra, prowadzeni cały czas. Widzę, że SS-mani mają dobre humory. Dziwne. Dlaczego? Wcześniej byli posępni. Zapytałem się więc jednego wachmana. Tak, znowu z ryzyka, jak przy tamtym komendantem transportu. Dokąd nas prowadzicie? Jak długo będziemy tutaj szli? Po co weszliśmy do tego obozu? Odpowiedział, że możemy sobie na to pozwolić. Był uśmiechnięty, miał dobry humor. Możemy sobie na to pozwolić, dlatego że Wehrmacht zatrzymał front. Amerykanie zostali pobici. Jest szansa, że wygramy wojnę. Führer ogłosił, że lada dzień użyje Wunderwaffe. I wszystko się odmieni. Ale wy, wskazał na mnie, nie będziecie tego wiedzieć, bo zdechniecie. Nie pójdziecie do nieba, bo takie szczury jak wy pójdą tylko i wyłącznie do piekła. Heil Hitler!